Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry. Nie było nas 2 dni. No, nie było nas 2 dni. Ale ciekawe, jakbyście mieli zgadnąć, czemu nas nie było. Nigdy byście nie zgadnęli. Tak, bo żeśmy wam nie mówili. Ale teraz już wam możemy powiedzieć. Bo już jest po. Bo już jest po. Tak. Becia była... Becia nie krzyczy, tylko mówi. Aha. Becia była obserwatorem. Obserwatorem społecznym. Na wyborach. Na wyborach. To znaczy społecznie, jakby ktoś nie wiedział, za darmo. Za darmo, bezpartyjna, po prostu byłam obserwować całe wybory od początku otwarcia lokalu, znaczy jeszcze zanim wy żeście tam weszli, to ja już byłam i do końca głosowania, aż zostały przesłane. Także, a przesłane zostały o godzinie 3 w nocy. No. A zaczęłaś o której? O 6 rano. O 6, tak, po 6 rano. Wy żeście jeszcze spali, także kupę godzin spędziłam. No, dzisiaj to jestem nieprzytomna, dlatego... 21 godzin w pracy. No. Za darmo. Znaczy nie w pracy, no. Ja po prostu byłam obserwatorem. No garnek znowuż mnie widać. Nie, w tym garku tak nie widać. No, dobra. Bo to jest ten stary taki, to w tym tak aż ci nie widać. A niech mnie oglądają, a co? No i na pewno jest, słuchajcie, jesteście ciekawi, jak to wygląda, kiedy wy tam jeszcze nie możecie wejść, i kiedy wy nie możecie zobaczyć, kiedy się drzwi wyborcze już zamykają, tak? Komisji wyborczej. To ja wam troszkę uchylę rąbka tajemnicy, bo właśnie, że przez to, że byłam właśnie tym społecznym obserwatorem, a poszłam tam specjalnie, żeby po pierwsze zobaczyć, jak takie wybory wyglądają, a po drugie, żeby taki obserwator społeczny jest też po to, żeby nikt nas nie oszukał. Żeby nikt nie miał głupich pomysłów. Tak, żeby nikomu się głupie pomysły nie czerpiały do głowy. No i to jest tak, jak przyszłam tam, to wszyscy, oczywiście ja nie mogę dotykać żadnych kart, nic, ja po prostu sobie siadam i obserwuję, co się dzieje. Była to taka komisja, Boże, jak to się nazywa, ten lokal wyborczy był taki, że tam uprawnionych do głosowania na listach było 1300, tam 1300 z czymś głosów. Miało tyle ludzi, mogło przyjść głosować, byli zapisani na listach. No i oczywiście były listy wyborcze, które tam oni komisyjnie oczywiście otworzyli, co nie, wszystko obstemplowali swoimi pieczątkami, każdą tą, jak to się nazywa, każdą kartkę, każde kartki były po 2 razy liczone, czy faktycznie się zgadzają, każdy tam liczył, jak to się nazywa, raz jedna osoba, raz druga osoba, czekaj, zapalimy gaz, bo nastawiam rosół. Nastawiam w największym garku, dlatego że ja sobie później jeszcze mrożę trochę rosołu. Bo później mam czy na pomidorówkę wyciągnąć szybko, czy na coś tam. Aha, na czym skończyłam? Aha, no i jak to już jest wszystko zrobione, słuchajcie, to no jest godzina 7, tak? I punkt 7, trzeba otworzyć lokal. Lokal jest otwarty, urna zablombowana, to wszystko jest tam porobione, to co trzeba. No i lokal jest otwarty i przychodzą pierwsi głosujący ludzie. Powiem wam takie śmieszne przypadki, które się zdarzyły w lokalu wyborczym. Może to też ja się pośmiałam bardzo. I teraz tak. Śmieszne przypadki to były takie. Słuchajcie, fakt faktem, że było bardzo dużo kobiet na głosowaniu. Naprawdę kobiety, żeście to no, tak dopisały, że i młodzieży też było bardzo dużo. Młodzieży było bardzo dużo kobiet. Tak do godziny, słuchajcie, 14 to było dużo starszych osób, tak? A po godzinie 14 to praktycznie sama młodzież i kobiety przychodziły. No dużo też rodzin z małymi dziećmi było. A najfajniej to chyba mi się śmiać mi się chciało, kiedy przyszła pani z panem i z dwojgiem dzieci już dorosłe, no bo z dowodami, ale miały tak mniej więcej albo 18, albo 19 lat mniej więcej. I słuchajcie, pani tak, wszyscy pobrali te swoje karty do głosowania, na stół poszli, położyli karty za takim parawanem, ale widać kobietę, co nie? I mówi do wszystkich. Bo po prostu zaczęła mówić, no to ja słyszę, co mówi, tak?
Mówi, tu głosować, tu głosować, tu głosować, tu głosować. I wszyscy na dyktando musieli głosować. Na komendę. Na komendę pani swojej mamy i żony wszyscy musieli głosować. Nie mieli nic do gadania. Normalnie taka baba, że... To takie śmieszne było. Śmieszne też było pani, która przyszła, taka starsza, słuchajcie, i siedziała chyba dobre 30 minut i czytała karty wyborcze. Wszystko? Tak, wszystko, ale chyba z 5 razy, aż był mąż zaufania, oczywiście. To jest to pani, która może podejść i zapytać się, czy można pomóc, czy coś się stało. Podeszła, zapytała się, okazuje się, że pani nie. Pani się nudzi w domu i ona sobie przyszła poczytać. No i pani dość długo była, naprawdę. Także czytała sobie dość długo karty wyborcze, później chyba wypełniła, bo już później nie zwracałam uwagi po prostu, bo powiem wam, że było tak dużo ludzi, że normalnie szok, było bardzo dużo ludzi. Na 1300 osób, tam troszkę z hakiem u nas, którzy mogli zagłosować, było ich ponad 900. Ponad 900 głosów było oddanych. Po prostu ponad 900 osób było. Także no, jestem w szoku. Jestem normalnie w szoku. I teraz tak, już wam mówię. I oczywiście to wszystko przebiegło. Godzina 21, lokal wyborczy jest zamykany. Akurat u nas nie było takich kolejek, żeby po godzinie 21 przyjmować. To jest taka goleń wołowa zamrożona. Z kością. Z kością, i tak. z tym najlepszym, co jest w tej kości. Ze szpikiem. On to jest wtedy rosół pyszny. No, o. Tu będzie porcja rosołowa z kaczki i jeszcze dołożę później kurczaka, ale to kurczak to może być na samym końcu. Znaczy nie, pójdziemy do garażu, bo jest w zamrażarce jeszcze, słuchajcie. Ale ładna porcja, zobacz. Patrzcie, jaka ładna porcja. I można obgryźć. Ładna porcja, kawałek widzę skrzydełka, kawałek szyjki. Fajna, będzie ekstra. I lokal wyborczy jest zamykany. No i zaczyna się liczenie głosów. Wszyscy są razem na sali, nikt nigdzie praktycznie nie wychodzi. Liczą głosy, naprawdę wyciągane są z urny. Stoły są bynajmniej tak, tutaj było co ja mówię, to co u nas było. Stoły były złączone wszystkie, urna została odblombowana. Te blomby też zostają wysyłane u nas akurat do Urzędu Miasta zawozili. Nie wiem, gdzie to później jest, ale akurat u nas do Urzędu Miasta zawozili. Także wszystko musi być, każdy musi wszystko sprawdzić. Każdy protokół z głosowania, każdy uczestnik musi podpisać, że wszystko tak było, jak tam pani przewodnicząca napisała. Także to tak nie jest, że każda kartka, parawkę. Mówię wam, że no, papierologii jest multum. Chociaż niby mamy komputery, bo oczywiście później przychodził na sam koniec, jak żeśmy już to wszystko oni zliczyli, tak wszystko zliczyli, to przychodził pan informatyk, który wprowadzał wszystko elektronicznie. Także to był pan informatyk, tam nikt z komisji nikt nie prowadzał, po prostu pan informatyk to wszystko prowadzał i jak się wszystko zgadzało, to przysyłał chyba do Warszawy wtedy, tak? Czekaj, nie, do tej komisji, do tego całego, zapomniałem jak to się... Ty żeś teraz oglądał, skąd wyniki są. Do PKW. No, o właśnie, tak. To tam właśnie szło drogą elektroniczną. I teraz powiem wam tak, głosy od godziny 21, te 900 głosów zajęło liczenie, tak, słuchajcie, do godziny 1. To było około 4,5 godzin. Tyle się liczyło, tyle głosów. Więc jeżeli komisje miały naprawdę dużo więcej, to miały masakrę. Naprawdę. Ludzie zmęczeni są, i są podzieleni na dwie zmiany. Jedna zmiana przychodzi na godzinę 7, było tak u nas, do godziny 14 i o 14 przychodziła druga zmiana tych co pracowali tam i słuchajcie, o godzinie 20, ci co byli na pierwszej zmianie, to przychodzili na 20, żeby było razem było tam 9 osób i one, wszystkie te 9 osób liczyło te głosy.
No i nie wiem, czy coś jeszcze, no i już, jak już to wszystko policzone, wysłane tam do tej Warszawy, to się wydrukowało i na lokalu wyborczym przed lokalem wyborczym ogłoszone wszystkie wyniki. Także coś to tak to wygląda, ale powiem Wam, że i liczone też są. Każda kubka, która jest ułożona, to liczy jedna osoba i później druga przelicza i sprawdza. To wszystko jest pakowane, obstemplowane pieczątkami i oni to zabrali wszystko do urzędu miasta, a urząd miasta chyba prześle do Warszawy. Tak mi się zdaje. Także w ten sposób to wyglądało. Fajnie też było, słuchajcie, bo jeżeli ktoś przyszedł do nas, a nie wiedział, gdzie ma zagłosować i w ogóle go nie było na liście naszej, to cała ta przewodnicząca komisji dzwoniła do Urzędu Miasta, tam panie od razu odbierały telefony, chociaż to była niedziela, i mówiły, gdzie dana osoba po podaniu numeru swojego z dowodu, tam PESEL, to po prostu mówili, gdzie dana osoba ma iść i gdzie będzie głosować. Także to było bardzo szybko załatwiane. Także ja już się nagadałam. Mam nadzieję, że kogoś to zainteresowało. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, chcielibyście coś wiedzieć, to piszcie, a ja odpowiem po prostu na następnym filmiku. No, jutro się poprawimy. Tak, od jutra już znów będą filmiki codziennie, ale mówię, jeżeli ktoś nie był, nie wie jak to wygląda, ma jakieś pytanie, to z chęcią odpowiem, a tak jak mówię, ja byłam społecznie za darmo, jestem zadowolona, chociaż zmęczona, ale jestem zadowolona, bo nigdy nie widziałam, mam 50 lat, ale nigdy nie widziałam jak wyglądają wybory od środka i teraz już wiem i zawsze chciałam to wiedzieć, a nadarzyła się akurat dla mnie okazja, więc dlaczego nie skorzystać? Tak jest. No, także będziemy się żegnać już? No tak. No, także żegnamy się miło. Bo mi się też już nie chce, bo ja czekałem na Ciebie. No. A, wiecie co? I teraz słuchajcie, jeszcze coś Wam powiem, jedną sprawę. Przydało nam się to, że ja właśnie mrożę jedzenie. No. Tak, ja sobie przyszłam, bo miałam tylko 2 przerwy po godzinie, to sobie przyszłam o godzinie 13 do 14, to od 12 do 13 ja sobie zjadłam, rozmroziłeś zupki, drugie danie, później sobie przyszłam o 17, to też sobie zjadłam ciepły posiłek, bo był zamrożony, no także dlatego właśnie mrożę. Ty to sobie też pojadłeś z Majunią, no. Także i teraz jak gotuję dużo rosołu, to też zamrożę. No. Dobra. Dobra. Także miłego dnia Wam życzymy. Miłego dnia, czekamy, miłego jak macie, wtorku. Tak, jakieś pytania, to piszcie na następnym filmiku. Majcia jedzie do fryzjera. Tak, o właśnie, pokażemy Wam naszego golaska, jak będzie wyglądał jutro. Jak będzie wyglądała zarośnięta i jak będzie po fryzjerze. No. Bo we wtorek jest dzień golenia naszej Majuni. Także trzymajcie się. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa, pa. Pa, pa. A, mała dogrywka. Mała dogrywka. To zapomnieliśmy. Patrzcie. Tutaj obgotowałam grzybki, jak one się nazywają? Czernidłak kołpakowaty. Tak, powiem Wam, że bardzo smaczne. Są grzyby jadalne. Żyjemy, bo 2 dni temu żeśmy próbowali i są bardzo dobre. Tak, i jak to się nazywa? I te pójdą zaraz na patelnię chyba. To są takie grzybki. One się ciemne robią, ale ja One się ciemne robią i spływają. U mnie na kanale gdzieś jest short o tych grzybkach. Także ale w smaku są pyszne. Tak. I jeszcze jak będą jutro też się nazbieramy. Bo jutro mamy znów, słuchajcie, dzień od rana do wieczora cały już tak rozplanowany, że... No, nie powiemy Wam co, zobaczycie. Tak, nie? zobaczycie, tak. A te grzyby u nas rosną koło netto. No. No i na łąkach głównie. I na łąkach, tak. To są grzyby, które jak się zerwie, jak on jest biały w środku, to trzeba od razu gotować albo smażyć jak schabowe, bo on nawet w lodówce zrobi się czarny. Tak, tak, bardzo szybko dojrzewa. Dojrzewają w jeden dzień. No. Także jak coś, to short gdzieś tam jest u mnie na kanale. I może nagramy jeszcze, jak zobaczymy, czy będą całe. Jak będą całe i ładne, tak, to Wam też dogramy. to Wam dogramy, jak one wyglądają.